Cześć lwy, czy czujecie się zrozumiane przez innych? Październik będzie miesiącem o komunikacji dla Was. Przygotowałam czytanie na październik dla lwów. Jestem Astro Luiza i zajmuję się astrologią tradycyjną. Przechodzimy do rzeczy. Październik to przede wszystkim miesiąc skupiony na komunikacji, na relacjach z bliskimi i na wyrażaniu siebie. To dla lwów, oczywiście dla Was. Zaczynamy mocno, ponieważ zaczynamy 2 października z zaćmieniem Słońca w Wadze i u Was wypada ono w 3. domu. I tak, jak mamy zaćmienia, to nie działamy, pamiętajmy. Przyglądamy się temu, co wychodzi na jaw. Ale przygotowałam to, jak możemy praktycznie wykorzystać ten czas po zaćmieniu, jak możemy w ogóle podejść do samego zaćmienia, żeby się go też nie bać, bo niestety obserwuję, że często siany jest postrach, a mamy te zaćmienia dość często, więc no nie wiem, ja nie wybieram życia w strachu. Mam nadzieję, że Wy też. Myślę, że odważne lwy też tego nie wybierają. Więc słuchajcie, lwy, jak poradzić sobie z tym zaćmieniem? Po pierwsze, ono nie będzie takie straszne. Szczególnie ze względu na to, że władca wagi, czyli władca tego zaćmienia, będzie w bardzo dobrej pozycji, bo będzie robić trygon do Marsa w Raku i do Saturna w Rybach. Ale zanim o tym, to podczas zaćmienia warto przyjrzeć się naszym relacjom z rodzeństwem, również naszym umiejętnościom komunikacyjnym oraz jak angażujemy się w lokalną społeczność. Po zaćmieniu już dobrze jest ten czas wykorzystać. Jak podczas zaćmienia coś nam się ukaże, objawi, coś wyjdzie na jaw, to zazwyczaj jest taki moment już, gdzie coś ukrytego wychodzi na światło dzienne. Teraz to będzie dotyczyć nas. Coś, czego być może my nie wiedzieliśmy o samych sobie. Coś związane z tą sferą życia. Może mieliśmy jakiś zakłamany obraz. Przede wszystkim warto jest tutaj zastanowić się nad komunikacją i sposobem, w jaki wyrażasz swoje myśli, drogi lwie, szczególnie w relacjach z rodzeństwem, jeśli takie masz. Jeśli nie masz rodzeństwa, to mogą być kuzyni, może być rodzina, ale niekoniecznie ta, z którą mieszkamy w jednym domu. Mogą to być sąsiedzi, może to być najbliższa społeczność, w której się obracamy. Również to jest dobry czas, aby już po zaćmieniu, jak przejdzie to zaćmienie i zobaczymy, co tam było ukryte, może mam jakieś pragnienia też, które chcę wyrazić, jaki kurs lub szkolenie mogę rozpocząć, aby rozwinąć moje umiejętności komunikacyjne z innymi. Czy mam jakąś potrzebę związaną z tym, aby się rozwijać w tym kierunku? Być może chcę rozpocząć pisać bloga, być może chcę mówić publicznie, być może chcę zacząć podcast, a być może chcę po prostu bardziej odważnie wyrażać swoje zdanie. Z drugiej strony, z trzeciej już tak naprawdę, tutaj jest też pole do popisu, jeśli chcemy zaangażować się w wydarzenia lokalne lub zacząć organizować spotkania z sąsiadami na przykład, czyli takie wzmocnienie lokalnej społeczności. I teraz przechodzimy już do tego wielkiego trygonu wodnego, o którym mówiłam, ponieważ Wenus będzie w Skorpionie w tym czasie. 7-8 października będzie ścisły trygon do Marsa w Raku i Saturna w Rybach, więc jako, że mamy tutaj wszystkie planety w znakach wodnych, będzie bardzo dużo o intuicji i o emocjach. Także u Was to wypada w domu 12, Rak, Skorpion dom 4 i Ryby dom 8. Dobrze jest pochylić się nad swoimi emocjami, rozważyć, co chcemy zmienić w życiu. Być może jest coś, co nas frustruje, być może jest coś, co chcielibyśmy zmienić lub chcemy w jaśniejszy sposób wyrażać swoje emocje. Jest to też dobry moment na to, aby spędzać czas z bliskimi i wzmocnić więzi rodzinne. Dobry moment, dobry czas na wspólne rozmowy, na dzielenie się uczuciami, jeśli rodzina jest na to otwarta. Jeśli nie, to my możemy być prekursorami tego otwarcia, na dzielenie się emocjami razem z domownikami. I też myślę, że możecie skorzystać z tej energii do wyrażania siebie poprzez na przykład sztukę lub inny kreatywny projekt. Możecie to też zaoferować Waszym domownikom, żeby w ten sposób wyrażać siebie.
bo jak wiadomo, czasem najtrudniej jest wyrazić i podzielić się tym wszystkim z osobami, które są nam najbliższe. Oprócz tego 9 października, od 9 października będziemy mieć retrogradację Jowisza w Bliźniętach. U Was jest to dom 11, czyli dom dużych grup społecznych, przyjaciół, Waszych marzeń, aspiracji. Jak wykorzystujemy retrogradację? Jak mamy retrogradację, to analizujemy, to przyglądamy się temu, sprawdzamy, co dla nas działa, co dla nas nie działa. To jest moment zastanowienia. Oczywiście możemy działać w tym czasie, ale to jest bardziej moment refleksji. Dobrze jest zrewidować swoje cele w tym momencie, zastanowić się nad długoterminowymi celami i jak możemy je dostosować. Również to jest dobry czas na to, aby przemyśleć relacje, które mogą być dla nas korzystne w przyszłości, czyli przemyśleć lub po prostu wyjść do ludzi, jakiś networking, wyjście do większych grup społecznych, spędzanie czasu z innymi ludźmi. To jest też na to dobry moment po prostu. Oraz na to, aby poszerzać swoją wiedzę zdecydowanie. Także najpierw zastanawiamy się nad tym, co i jak możemy się nauczyć, aby lepiej wykorzystywać swoje talenty. Ja wiem, na pewno macie dużo talentów Wy, oprócz talentu liderskiego, ale dobrze jest sobie uświadomić wszystkie, które mamy, bo często nie wykorzystujemy ich wszystkich. Więc to jest ten czas, aby się zreflektować, zastanowić, przeanalizować, nie wiem, może zrobić test Galupa albo jakiś inny i przemyśleć, co i jak chcemy się nauczyć, co nas w ogóle interesuje, co chcielibyśmy jeszcze dodać do swojego arsenału umiejętności i talentów. Oprócz tego 12 października Pluton wychodzi z retrogradacji i to będzie mieć miejsce u Was w domu 6. Zdrowie, rutyna, codzienne obowiązki, również współpracownicy. I teraz tak, ten Pluton, on był przez bardzo, bardzo długi czas właśnie w Koziorożcu. I później on wyszedł na początku tego roku do Wodnika, a teraz jeszcze mamy przez chwilę, przez 2,5 miesiąca tak naprawdę mamy go znów w Koziorożcu, aby dopiąć wszystkie tematy, wszystkie transformacje, które powinny się odbyć w danej sferze Waszego życia. I tak, on będzie tam do drugiej połowy listopada. Więc warto jest zastanowić się nad swoimi rutynami, nad swoim zdrowiem, przemyśleć codzienne nawyki zdrowotne. Jeśli mieliśmy wprowadzać jakieś zmiany, ale nie wytrzymaliśmy w tych zmianach, to może jest dobry czas, żeby jednak do nich powrócić albo przemyśleć, czy może jakaś inna strategia jest dla nas odpowiednia. Dobrze jest też odbudować równowagę, jeśli została zaburzona między pracą a życiem osobistym. I myślę, że fajnie byłoby wykorzystać energię Plutona, bo to jest bardzo mocna energia tak naprawdę, aby odkryć i zrealizować swoje talenty. Ale pamiętajcie, zawsze istotna jest równowaga we wszystkim, co robimy. I tutaj nie możecie stawiać na piedestale pracy i Waszych codziennych obowiązków, a zapominać o zdrowiu i o życiu rodzinnym. I tutaj ten balans jest bardzo potrzebny. To chyba tyle, co do tej retrogradacji. Wyjścia z retrogradacji, przepraszam. Myślę, że jak ten Pluton już był w tej retrogradacji, to mieliście czas, żeby się zastanowić, żeby zobaczyć, co tam się zaczęło zmieniać u Was i co może potrzebuje jakiegoś domknięcia. Może zmiany po prostu rutyn, może zmiany tego, w jaki sposób wykonujecie swoje zadania. Następnie mamy 17 października pełnię w Baranie, u Was to jest dom 9. Jak wykorzystać pełnię? Ogólnie pełnia to jest też zamknięcie pewnego cyklu. Od nowiu do pełni mamy takie cykle i teraz to jest dobry czas już na podsumowanie, na zakończenie projektów, czas na finalizację rzeczy, które były w toku lub zamknięcie pewnego rozdziału. Również dobry moment na introspekcję, refleksję, medytację być może, aby lepiej zrozumieć swoje uczucia i te tematy, one będą dotyczyć Waszych podróży, filozofii, szkolnictwa wyższego. To są wszelkie tematy, które w jakiś sposób poszerzają Wasze horyzonty. Czyli
Zastanówcie się, co rozpoczynaliście pół roku temu, jak mieliśmy nów Księżyca w Baranie, co rozpoczynaliście i co budowaliście przez ten cały czas. I co już możecie podsumować, co Wam z tego wyszło. Wszystko, co dotyczy długich podróży, dalekich podróży, być może też poznanie obcokrajowców, może to być nauka języków obcych, może to być poznanie nowych filozofii, religii, warsztaty, kursy, wszystko, co ma Was rozwijać, poszerzać horyzonty, zmieniać światopogląd. Oprócz tego, jak można jeszcze wykorzystać ten czas? Myślę, że to wszystko tak naprawdę. Nie ma co przeciążać tej pełni. 17 października, czyli w ten sam dzień, Wenus wchodzi do Strzelca, czyli wychodzi z Waszego domu 4, gdzie tranzytowała i tak naprawdę to całkiem przyjemny tranzyt, jak ona jest w tym domu rodzinnym. I teraz będzie u Was w domu 5. W domu 5 skupienie na kreatywności, na pasjach, na projektach twórczych, na wszystkim tym, co daje Wam radość przede wszystkim, i na flircie i romansach. Wiadomo, to jest idealny czas, jak Wenus tranzytuje dom 5, idealny czas, aby iść się bawić, poznawać nowych ludzi, chodzić na randki, również na randki z samym sobą. Także dobry moment też na wyrażanie siebie, na wykorzystywanie energii do realizowania swoich pomysłów artystycznych, na wyrażanie tego, jacy jesteśmy, co nas interesuje, na tworzenie, wszelkiego rodzaju twórczość. Świetny moment, lwy, świetny, po prostu nie ma lepszego momentu na to. Co nas czeka oprócz tego? Jeszcze w Waszym domu rodziny, czyli w Skorpionie, od 13 października, trochę wcześniej niż przed chwilą mówiłam, od 13 października mamy Merkurego w Skorpionie. I Merkury to przede wszystkim analiza, myślenie, komunikacja. A 23 października będziemy mieć Słońce w Skorpionie, czyli będzie fokus głównie na pracę nad relacjami rodzinnymi. Także od momentu, kiedy Merkury tam wejdzie, to jest dobry czas na analizę, na przemyślenie, na zastanowienie się nad tym, co działa, co nie działa, jak się komunikujemy razem z rodziną, jak się wyrażamy, jak wyrażamy siebie. Razem ze Słońcem dobrze jest popracować nad relacjami rodzinnymi od 23. Także skupienie się na bliskich i na domowych sprawach, zadbanie o atmosferę w rodzinie. Z drugiej strony możemy też z łatwością reorganizować przestrzeń życiową. Może to wnieść po prostu świeżą energię. I polecałabym tutaj oferowanie wsparcia bliskim, jeśli jest taka potrzeba, czyli takie emocjonalne wsparcie. Skorpion jest znakiem wodnym, tutaj emocje grają bardzo dużą rolę i również nasza intuicja. Także jeśli czujemy, że jakiś domownik lub my sami jako domownicy potrzebujemy takiego wsparcia, to trzeba wyciągnąć rękę lub sięgnąć też po rękę, która może nas wspomóc. I dobrze jest też wykorzystać ten czas na refleksję nad swoimi emocjami. Przygotowałam dla Was, drogie lwy, na ten miesiąc mantrę i książkę. Mantra. Otaczam się pozytywną energią i wyrażam siebie w pełni. Natomiast książka, już muszę sprawdzić, co przygotowałam. Dobra, słuchajcie lwy. Dla każdego znaku wybrałam po jednej książce na październikowy wieczór i ta książka jest mocno związana z tranzytami, które macie. Także w jaki sposób może Wam po prostu pomóc przejść przez te tranzyty. Ja poleciłabym Wam albo... Właśnie muszę sobie przypomnieć, jak ona się nazywa. To jest książka o komunikacji. Dobra, już sprawdziłam. Przypomniałam sobie, bo tak, mam dla Was dwie książki tak naprawdę. Jedna to jest Porozumienie bez przemocy i to jest książka doktora Marshalla Rosenberga. Ogólnie polecam tą książkę każdemu, nie tylko ze względu na tranzyty, ale u Was na tranzyty bardzo dobrze, przez to, że tam dużo się dzieje w domu 4. Myślę, że to jest dobra pozycja ogólnie. Porozumienie bez przemocy, napiszę Wam na dole. A druga książka to jest The Artist Way, Droga artysty, by była po polsku, Julie Cameron. I ja do tej książki, ja mu powiem tak, ta książka jest bardzo mocno polecana, dużo osób ją lubi. To jest książka o wyrażaniu siebie, o swojej kreatywności, o odkrywaniu swojej kreatywności, o tym, że każdy z nas ma tą kreatywność.
mi się nie podobała osobiście, bo nie, tam miałam dużo różnych przemyśleń na ten temat. Nie będę się teraz nimi dzielić, ale wiem, że dla osób, które szukają tej kreatywności w codziennym życiu, może bardzo pomóc, więc polecam ją Wam, żeby po prostu przejrzeć nawet. Dajcie znać, czy Wam się spodoba, czy nie. A jeśli nie chcecie iść bardziej w tą stronę kreatywności, a bardziej w stronę komunikacji, pamiętajcie, to wszystko jest oparcie o Wasze tranzyty, to polecam Porozumienie bez przemocy Rosenberga. Powodzenia, lwy!